Ale fajnie, że powiedziałem te wszystkie rzeczy, typu masaż z happy endem. I to z happy end. I to z happy endem. Ciekawe, czy to wstawię na YouTube'a, czy na inny portal. No Jak jest myślisz? parę rzeczy, które byśmy mogli razem zrobić na takim profilu. Możesz mi skręcać meble. Cześć wszystkim! Ze mną jest dzisiaj Paweł Gołdych z kanału o takiej samej nazwie. Przyjechał z Dubaju i w sumie interesuje mnie to, dlaczego akurat Tajlandia po tylu latach właśnie w Emiratach. Ile czasu tutaj zostaniesz i jakie są Twoje właśnie plany na przyszłość? Bo ostatnio miałeś taką trochę burzliwą, z tego co pamiętam, widziałam na kanale, ale teraz może porozmawiamy o tym głębiej. Okej. W takim razie czemu tu przyleciałem, tak? Po Tak. pierwsze, jestem strasznie zmęczony Dubajem, szczerze mówiąc. To jest miasto, które wygląda na papierze idealnie, wszystko jest super, kasa, czysto, bezpiecznie, ekstra, ale tam brakuje tego czegoś. To miasto w ogóle nie żyje, to miasto nie ma kultury, ludzie ze sobą nie rozmawiają. Ma się wrażenie, jakby tam się nic nie działo, mimo że tam jest tak teoretycznie fajnie. Tajlandia jest przeciwieństwem właśnie Dubaju. Jest biedniejsza, nie ma tu super wielkich budynków, ale żyje się tutaj pełnią życia. Ja po tych kilku tygodniach spędzonych w Tajlandii czuję się, że tak odżyłem i czuję się taki pełny energii od tego wszystkiego, a w Dubaju się czuję takim, nie wiem, nic nie wolno, trzeba zawsze uważać. Po 7 latach w ZEA nadal mam takie uczucie z tyłu głowy, że Paweł, uważaj, nic nie odwalaj złego, bo zaraz będzie mandat, zaraz będzie kara, Zaraz zaraz będą będzie problemy, policja, tak. problemy. I to nie jest, że tam nie ma jakiejkolwiek wolności. No niby wolność jest, ale jest ten taki wewnętrzny strach i powiem Ci, że gadałem z moimi znajomymi różnymi, którzy też mieszkali dłuższy czas w Dubaju i oni mają tak samo. Czułem się tacy cały czas to trochę spięci, że nic nie wolno, uważaj, nie odwal nic głupiego. Dlatego, A to jest luz. wcześniej mieszkałeś też w Bangkoku parę lat temu. Tak, mieszkałem w Bangkoku przez rok. Dlatego, że właśnie nie mogłem znieść Dubaju, bo ja bardzo tak naprawdę nie lubię Dubaju. Tak wyszło, że tam jestem, już za późno, żeby wyjechać, bo już tam mam kanał o Dubaju, mam biznes, jestem przewodnikiem po Dubaju, otwieram firmy w Dubaju i rzucanie tego wszystkiego jest nierozsądne z punktu widzenia finansowego. Ale serce moje jest gdzie indziej, jest w Azji. Czyli dlatego wróciłeś do Dubaju przez biznesy albo przez dziewczynę. Dobra, tak naprawdę wtedy tych biznesów jeszcze nie było, więc prawda była taka, jest taka, że wróciłem tylko i wyłącznie dla swojej byłej już dziewczyny. To jest lekcja na przyszłość. Wiesz, no w życiu różnie się układa, to jest w miarę świeża sprawa. Ale wiesz co, powiem Ci, że jak wracałem z Bangkoku do Dubaju, miałem łzy w oczach, tak bardzo nie chciałem wracać. Bardzo nie chciałem wracać i widzicie teraz, do jakiego stopnia lubię tą Tajlandię. I nie było takiej możliwości, żeby ona się do Ciebie przeprowadziła? Niestety nie było, dlatego że ona musiała zarabiać duże pieniądze, bo miała pewne zobowiązania finansowe i nie mogła sobie pozwolić, żeby mieszkać w Bangkoku czy gdzieś i zarabiać 1/3 tego, co w Dubaju. Miała problemy rodzinne, finansowe i niestety musiała po prostu pomagać rodzinie i nie dało się zrobić tak, żeby... Więc trzeba było iść na kompromis i po prostu mieszkać w Dubaju. Niestety. Więc teraz jest Twój czas, jesteś w Tajlandii, wiesz, wszystko się może zmienić. Nic mnie już nie trzyma w Dubaju. Dobra, to przyjechałeś tutaj na dziewczyny? Przyznaj się. I tak właśnie myśli większość moich widzów. No skoro Tajlandia, tylko na dziewczyny można przyjechać. A ja naprawdę nigdy nie miałem dziewczyny z Tajlandii i nigdy nie byłem nawet na raz z dziewczyną z Tajlandii. Fajne są te dziewczyny, ale raczej moje klimaty to jest bardziej te takie kraje typu Korea, Chiny, Japonia, ten taki rejon tutaj, Tajlandia, okolice. Nie jest to jakiś mój ulubiony rejon, jeżeli chodzi o dziewczyny. Dlaczego? Nie wiem. Właśnie jaki jest tego powód? Nie wiem, wydaje mi się, że lubię dziewczyny z tych bardziej rozwiniętych krajów, ponieważ z nimi można o czymś też porozmawiać. Bo ty sama wiesz, że jest sporo takich tajek, które są bardzo fajne i można z nimi się pośmiać i dobrze zabawić i w ogóle, ale o niczym więcej nie można z nimi pogadać. A nawet często mówią bardzo słabo po angielsku. I fajnie, bo ta jedna część związku jest bardzo udana, a ta druga część prawie że nie istnieje. To takie głębsze jakieś połączenie i rozmowa na jakieś tematy takie poważniejsze, no nie da się porozmawiać z nimi. No, to I jest ciężko. chyba to mi właśnie przeszkadza w tym. No i bardzo lubię ten kraj. No, czuję się tutaj świetnie po prostu. Jako jedyny facet, który nie przyjechał za przeproszeniem dziwki. Chociaż nie mówię, że nie będę miał laski. Nie mówię, że nie będę miał dziewczyny z Tajlandii. Może będę miał, ale nie jest to jakiś mój top, że tylko po to tu przyjechałem. No oczywiście, że tak. I tak mi nikt nie uwierzy, ale dobra. No tak, no. Nikt mi nie uwierzy w to, ale tak jest. Też Ci nie wierzę.
Może przyjechałem tutaj na Polki właśnie, o dziwo. Może. Zobaczyłeś kogoś na YouTubie i tak, dobra, Phuket, blisko. Właśnie jak już tak tutaj nawiązaliśmy do związków, to może powiesz mi, co było takim głównym problemem w waszej relacji, bo byłeś z Koreanką. I oczywiście są dosyć duże różnice kulturowe między nami, Polakami, Bardzo a Koreańczykami, więc co ci najbardziej przeszkadzało? Naszym największym problemem było to, że oczekiwaliśmy zupełnie innych rzeczy od życia. Ja chciałem podróżować, robić YouTube'a, robić generalnie rzeczy szalone, trochę niebezpieczne i może trochę nieodpowiedzialne. Ona chciała takiego bardzo stabilnego życia. Chodzić do pracy, po pracy do domu, oglądać telewizję i cały czas był z tym problem. Cały czas był problem taki, że ja chciałem znów coś zrobić, chciałem się wyprowadzić gdzieś, ona nie mogła, ona nie chciała, chciałem gdzieś pojechać, a za daleko. Moim marzeniem był wyjazd do Nepalu na przykład i chodzenie po górach, a jej się nie chciało, bo komu by się chciało chodzić, ja bym chciała do basenu w hotelu i tak dalej. I to jest okej, ja to rozumiem, to nie jest nic złego, nie winię jej za to w ogóle, ale po prostu są to inne charaktery. Inne podejście do życia, inne priorytety tak naprawdę. I do tego stopnia to zaszło, że ja czułem się winny, że robię YouTube'a. Czułem się, jakbym coś złego robił. Ona miała mi to trochę za złe. Jakby nie rozumiała tego, że to jest moja praca. Uważała, że na przykład nie spędzam z nią dzisiaj czasu, bo robię sobie YouTube'a. A przecież to jest moja praca. To jest... No i tak to się rozchodziło coraz bardziej. Ona chciała swojego, ja chciałem swojego od życia, czegoś zupełnie innego. Skąd ja to znam? No właśnie. Szkoda, że nie zapytałem w wywiadzie z tobą o to. No i jakby po jakimś czasie okazuje się, że mimo, że ten związek tak w życiu codziennym działa, czyli nie kłócisz się z tą osobą codziennie, jest niby okej, ale wiesz, że w perspektywie iluś tam lat do przodu macie kompletnie inne cele i to nie będzie działać. Nie ma mowy, że to będzie działać. I albo będziesz nieszczęśliwy na maksa, robiąc rzeczy, których nie cierpisz w życiu, albo to skończysz. Czy po takich doświadczeniach myślisz, że łatwiej byłoby ci się dogadać na przykład z Polkami albo z Tajkami, skoro przyjechałeś do Tajlandii? Czy tutaj bardziej chodzi tylko i wyłącznie o właśnie podejście do życia i no wiadomo, są różnice kulturowe, ale trzeba zwracać uwagę na inne rzeczy. Skomplikowane pytanie. Właśnie, czemu Polki? Czemu Polki? Czemu teraz Polki? Okej, wyjawię wam sekret, o którym nigdy nie mówiłem publicznie. Od 10 lat nie miałem dziewczyny z Polski i bałem się, że jak będę miał dziewczynę z Polski, to ona będzie cały czas nalegała, żebym do Polski wrócił, żebym jadł codziennie schabowe, żebym chodził codziennie do kościoła. No przesadzam trochę, ale wiecie o co chodzi, żebym wrócił do kraju i był takim typowym Polakiem, zwykłym, normalnym, a ja chcę jeździć po świecie, chcę robić coś totalnie nieszablonowego. Nie chcę tego ustatkowania się w Polsce, w moim małym miasteczku pod Szczecinem o nazwie Police, gdzie każdy każdego zna, każdy robi codziennie to samo i bałem się, że właśnie związek z Polką by się tak skończył. Chodź, wrócimy do Polski, wiesz, weźmiemy ślub, będziemy mieli 10 dzieci. Albo chodź, zjemy tofu. Z tą Polką mi nie grozi schabowy raczej. No nie, raczej nie. Właśnie, to co jest takim dla Ciebie największym priorytetem w tym momencie? Tylko i wyłącznie praca, naprawdę. Obudziłem się troszkę z ręką w nocniku, mam 32 lata i bardzo fajnie zrobić YouTube'a, ale to jest, tak jak się mówi, że ktoś ma swoje 5 minut na YouTubie, to jest właśnie 5 minut, to jest coś, co dzisiaj masz, jutro nie masz nic. I wiem, że już jestem w takim wieku, że powinienem budować coś dla siebie na przyszłość, a na razie mam tylko kanał tak naprawdę i inne raczkujące biznesy. To już jest dużo. To jest dużo. Teraz. A za 10 lat może się okazać, że nikt nie będzie się mnie oglądać. I wtedy co? Będę takim podstarzałym youtuberem, który cały czas do tej kamerki gada, a już go nikt nie chce słuchać. Wiesz, mam w Polsce mieszkanie, w którym mieszka moja mama, więc ono odpada. Nie będę w nim mógł zamieszkać nigdy. Przez następne kilkadziesiąt lat, dopóki moja mama jeszcze żyje. Więc nie mam nawet dokąd w Polsce wrócić. Taka jest prawda. Na swoje własne życzenie, bo oddałem mamie mieszkanie, tak chciałem, nie zmusiła mnie do tego. Nie mam, nie wiem, oszczędności jakichś bardzo dużych. Gdyby coś się stało, wiem, że jestem na lodzie. Dlatego postanowiłem, że skoro wybija 30, trzeba wreszcie się ogarnąć finansowo. Trzeba być odpowiedzialnym,
nie tracić tych pieniędzy na głupoty, odkładać, kupić jakieś swoje mieszkanie i tak dalej, i tak dalej. I dlatego też nie szaleję w Tajlandii, o dziwo. Gdzie chciałbyś to mieszkanie kupić? To jest bardzo dobre pytanie. właśnie. To jest dobre pytanie. Nie mam pojęcia. Może w Polsce, może w Dubaju. W Tajlandii chyba nie warto. Dlaczego? Teraz jest chyba dobry okres, bo ceny znacznie spadły. Ale słyszałem, że się Czemu psują. nie? Bardzo szybko się psują te konda. Czyli po 10 Coś w latach tym to jest jest. już ruina, to już wiesz, taka kubka gruzu leży i nic z tego nie masz. Tak, tak, tak. No to tajska jakość jest zauważalna, to przyznam. Ale właśnie, czy po takim długim związku i skoro mówisz, że praca jest dla Ciebie priorytetem, to boisz się z kimś wiązać na stałe? Jak to wygląda? Boję się, naprawdę. 5 lat to jest tak długi czas, że ciężko się z tego otrząsnąć, mimo że nie utrzymuję kontaktu z swoją byłą dziewczyną, rozstaliśmy się w zgodzie, wszystko niby jest zakończone i tak dalej, no to jest jednak duży taki cios psychiczny, rozstać się z kimś po 5 latach. Nawet jeżeli się nie układało do końca, to zawsze jest ta druga część związku, która była super. I zawsze jest to uczucie, że a co jak będę miał nowy związek teraz i znowu coś nie wyjdzie i znowu będę przechodzić przez to samo. Człowiek się robi taki bardziej ostrożny. Ja w tym momencie boję się nowego związku. Nie chcę się w nic pakować, żeby później nie żałować, tak jak ostatnio. Jest takie uczucie u mnie. Czyli może Tajlandia będzie Ci pasowała, bo tutaj wiesz, no związki są luźne, tajki są otwarte, czy ogólnie ludzie są otwarci. Ach, tak, te tajki, nie zawsze mówię, tajki. Nie mówię tak o kobietach brzydko, bo to nie jest coś brzydkiego, ale Nie po prostu jest. taka jest tutaj specyfika tej wyspy, więc Wydaje mi się, że mi się to przyda. Znaczy nie jestem, jak siebie widzisz tutaj? nie jestem na razie gotowy na nic, naprawdę. Siedzę w domu, robię pewne rzeczy oprócz YouTube'a, o których nie mówię w ogóle na YouTubie i nikt nie ma pojęcia, że to robię, ale to jest moja, powiedzmy, kolejna praca, kolejny biznes. Nie jest to bycie przewodnikiem, nie jest to otwieranie firm w Dubaju i teraz tak naprawdę pracuję tylko nad tym, robiąc jednocześnie filmiki z Martą co drugi dzień i no naprawdę nie mam nawet Tindera. Nie jestem jeszcze gotowy na nic. Nie mam po prostu, jak widzę tą ikonkę Tindera, to mam ochotę telefon wyłączyć. Po prostu mam taki uraz do związków przez jakiś czas, że nie. po Ja prostu wiem nie. dlaczego, bo na swojej ulicy tam masz, wiesz, różne usługi, więc nie musisz korzystać z Tindera. Na mojej ulicy? Czy mówisz o BJ Massage? Tak, tak. Więc są tam różne takie usługi. Jak jesteś w potrzebie, to wiesz gdzie szukać. Nie da się nie znaleźć takich rzeczy w Tajlandii. Dobra, korzystałeś już teraz? Nie korzystałem, ale miałem taką przygodę ze starych czasów, jeszcze, to było z 6 lat temu, jak nie więcej, gdzie jeszcze nie miałem nawet dziewczyny, byłem pierwszy raz w życiu w Tajlandii i chciałem sobie pójść na masaż i chciałem znaleźć jakiś najtańszy. On był w bocznej uliczce, takiej dziwnej, takie to wszystko było takie obskurne, obdarte, nie było łóżka do masażu, tylko materac na podłodze i pani, taka trochę dziwna pani, która bardzo nalegała, żebym się rozebrał do naga. Zamiast mieć takie spodenki, jak się zawsze na masażu ma, wiesz o co chodzi. Tak. I ja jako taki Polak nowy, nigdy nie byłem wcześniej w Tajlandii, to był mój pierwszy raz. Mówię, no jak, no nie możesz rozbierał, no. Powiedziałem, że nie. Zaczyna mnie tam masować, to był masaż ten z olejkiem, ten taki, nie wiem jak to się nazywa, oil massage. No i ona to ten robi, ten masaż robi, mija 5 minut. Zdejmij. Ja mówię, że- Niewygodnie mi się masuje, no tak. zdejmij. Ja mówię nie i ona mówi znowu za chwilę, że zdejmij, że proszę, że trzeba zdjąć, że to tak się robi. Ja w końcu zacząłem myśleć, że może jestem wieśniakiem z Polski, który nie wie, że tak się zawsze robi i się wstydzi, a to jest normalne. No i w końcu zdjąłem te swoje jakąś tam bieliznę, czy cokolwiek. No i zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Pani zaczęła masować moje nogi tutaj w okolicy krocza i tak przechodzi z jednej nogi na drugą, niechcący dotykając tego, co po środku. O, przepraszam, ale sorry. tak niechcący. I tak coraz bliżej, coraz bardziej, i tak niby, że zawsze przypadkiem coś. No i to tak trwało. Tak naprawdę teraz wiem, że to było takie podkręcanie mnie. To trwało przez niecałą godzinę. Jak już wiedziała, że jest odpowiedni moment, no to po prostu chwyciła mnie tam, gdzie trzeba i koniec. I nawet się nie obejrzałem i okazało się, że to był masaż z happy endem, w który zostałem kompletnie wrobiony. Dobra. Widziała, że świeża, turysta. Mogłeś zaprotestować, jak cię złapała za wiadomo co, no to mogłeś powiedzieć, ej, gdzie te łapy? Nie, w tym momencie
po takim subtelnym dotykaniu niby przypadkowym To przez byłeś godzinę. tak zrelaksowany. Przez godzinę. Wyobraź sobie godzinę takiej, powiedzmy, że gry wstępnej. Godzinę. No to w tym momencie już po prostu, no... Każdy facet wie, co się dzieje w takim momencie. Nie, w tym momencie nie masz czegoś takiego, że możesz powiedzieć nie. Nie istnieje już siła woli żadna i nic. I ona dobrze o tym wiedziała, ale to robiła to bardzo tak dyskretnie i bardzo powoli, żeby to się zadziało samo, niby. I w odpowiednim momencie, kiedy ona wie, że ja już nie odmówię, i koniec. Stało się. Ale wiesz, takie miejsca bardzo łatwo rozpoznać. Teraz chyba wiesz, tak? Teraz to wiem, no. Ale kiedyś po Ale- prostu się stało. Dobra, ile za to zapłaciłeś? Najpierw pochwalę się, że oszczędziłem, bo było 50 batów czy 5 zł tańszy masaż. I dlatego tam poszedłem. Jak typowy Janusz. I po tym wszystkim ona powiedziała, że ja mówię, ale ile za taką usługę? Bo nawet nie wiedziałem ile. I ona mówi, no jakiś napiwek mi zostaw. I ja nie wiedziałem, co mam zrobić, było mi głupio. Nie chciałem dać za mało, nie chciałem dać za dużo. I mówię, dobra, to lepiej chyba z dwojga złego dać za dużo. I dałem jej 1000 batów, czyli 100 zł. Plus 300 chyba batów za Za masaż. masaż. I później się dowiedziałem od jakichś znajomych, że to jest strasznie dużo za taką usługę. A ile powinno być? Nie wiem, chyba oni mówili chyba, że albo 300 batów, albo 500. A ja czyli dałem 2 albo 3 razy więcej niż trzeba, bo nawet nie wiedziałem ile dać. Tak ci się spodobało widocznie. No, ona wiedziała, że widać, że taki nowy turysta się rozgląda, że aha, zarobimy teraz, zarobimy. No ale dobra, co się stało, co się Albo stało. takiego udawałeś, już dobra. Ale dobra, nie żałuję, no bo co mam teraz żałować? Doświadczyłem czegoś ciekawego przynajmniej. To gdzie widzisz swoją przyszłość tak naprawdę, skoro teraz żyjesz między Dubajem, między Phuket, chcesz wrócić do Dubaju, a co będzie za 5 lat na przykład? To jest bardzo dobre pytanie. Na razie nie mam pojęcia, co będę robił za miesiąc. Żyję w ten sposób, że przebukowuję swój bilet powrotny do Dubaju. A to masz taki? Mam. No wiesz co? Przebukowuję sobie, na przykład widzę, że się zbliża data wylotu, przebukowuję o jakiś czas i później znowu. Aha, bo to było wymagane, żeby wlecieć na Phuket, tak? Tak, Aha. żeby uzyskać ten certyfikat, Tak, który jest tak, potrzebny, trzeba mieć bilet w dwie strony. Więc teraz dzięki temu, że jest COVID, wszystkie linie lotnicze pozwalają na przebukowanie biletów bez końca. Więc mogę teoretycznie sobie co tydzień zmieniać datę i tak w sumie robię. To jest w sumie dobre. Dobra, a jak byś chciał pogodzić swoją pracę na YouTubie właśnie ze związkami w przyszłości? W sensie pytam też, bo ja będę, znaczy może mam taki problem, że się spotykasz kogoś i ktoś nie robi tego samego, chcesz spędzić czas albo nagrywać i ciągle jest coś nie tak, albo ktoś ma pretensje, że nagrywasz i są jakieś spiny. Jak myślisz, jak to ma funkcjonować? Miałem identycznie. Tak jak już wspominałem, zawsze był problem z tym, że nagrywam, po co nagrywasz, a zróbmy coś bez nagrywania i tak dalej, a nie puszczaj tego, bo źle wyszłam. To jest duży problem, naprawdę, to jest duży problem i nie mam na to jakiejś recepty. Fajnie by było być z kimś, komu to nie przeszkadza, albo być z kimś, kto robi coś podobnego. Z kimś, kto jest jakąś dziewczyną, która jest instagramerką, youtuberką, coś w tym stylu. Dokładnie. Gdzie nawet nie tyle, że komuś to nie przeszkadza, ale wręcz pomaga, bo można sobie nawzajem jakby pomagać, nie? Ja próbowałem swoją byłą dziewczynę zachęcić, żeby była youtuberką, powiedziałem, że mogłaby bardzo łatwo uzyskać sławę w Polsce, bo Polacy uwielbiają filmiki typu Koreanka robi coś tam w Polsce, Pewnie, próbuje to by było polskiego śmieszne. jedzenia, no mówi po polsku, przecież odcinek o tym, jak ona próbuje schabowego ma 1 000 000 prawie wyświetleń. Tylko, że ona tego nie chciała, to było nie dla niej kompletnie. Nie I to- można kogoś zmusić, tak? no nie można, niestety. Miała swój kanał, ale tam mało filmów wstawiała, 1 na rok, więc tutaj powoli coraz bardziej się przekonywałem o tym, że to nie zadziała na przyszłość, nie? Że chciałbym kogoś, komu też to się podoba, co ja robię i może chcę robić to samo. A zobaczymy w takim razie w kolejnych naszych odcinkach, co będziesz tutaj robił ciekawego. No, na pewno też coś Ci pokażę jeszcze, jak będziesz grzeczny, Oby jak najwięcej. jak najwięcej. Dobra, w takim razie dzięki wielkie. Dzięki, Pa! trzymajcie się, cześć.